Cześć wszystkim! Hej! Goszczę dzisiaj na moich skromnych progach Sami. Pięknych progach. Hej Tak, wszystkim. ona już jest tutaj u mnie nie pierwszy raz. Tak jest. I dzisiaj stwierdziłyśmy, że zaspokoimy te wszystkie osoby, które czasami gdzieś tam sugerują, że my się może nie lubimy, albo Bardzo. coś takiego. Po prostu dzisiaj będziemy dla siebie złośliwe i Tak będziemy jest. sobie krzyżować plany. Będziemy psuć rysunki. Dokładnie. Na czym to będzie polegało? My będziemy mieć po 10 minut, jedynie 10 minut na stworzenie własnego rysunku, który później przekażemy drugiej osobie i ta druga osoba będzie miała za zadanie go popsuć. Tak, i też będzie miała na to 10 minut i załóżmy, nie wiem, że rysunek będzie uroczy, słodki, coś tam będzie przedstawiał takiego fajnego, to ta druga osoba ma za zadanie sprawić, żeby ten rysunek był obleśny albo przerażający. W tym sensie ma go popsuć. No dobra, to jesteś gotowa? Nie. Ale musimy zaczynać, więc zaczynamy. Tak, psujemy. Pierwszy rysunek zaczynamy od mojego. Ja postanowiłam stworzyć misia, niedźwiedzia. Trochę się zainspirowałam Kubusiem Puchatkiem, bo dodałam do niego miodek, który możecie zobaczyć na rysunku. No i nie chciałam, żeby to było aż takie groźne, żeby był troszeczkę bardziej słodki. 10 minut było dla mnie nawet wystarczające, bo nie było to aż tak trudne wyzwanie w przypadku tego niedźwiedzia, bo był to jednak troszkę bardziej prostszy rysunek niż zazwyczaj rysuję, kiedy na przykład robię jakieś panienki z dziwną pozą, czy coś w tym stylu. Bo teraz czas zobaczyć, jak przerobiłam twój obrazek. Uwaga, reakcja, no! Powiedz Tadam! jeden. O Boże, biedny niedźwiedź! To ciężko. Nie, naprawdę bardzo mi się podoba i jest mega zmieniony. Na pewno to nie było moim zamysłem, żeby on był w takim stylu i wyglądał na... Zresztą będziecie mogli zobaczyć. Ja stwierdziłam, że skoro on ma ten miodek, to zamienimy ten miodek w może jakiś smar albo jakiś radioaktywny płyn, bo tam z tyłu stoi jakaś beczułka, z której się ten płyn wylewa i on jest taki smutny, opuszczony na strychu. Wiesz, nie może być szczęśliwy i wesoły, więc jest smutny, opuszczony, tutaj pajęczyna go spowija, gdzieś tutaj pająki chodzą. I biedny przez tą sierść niestety się ubrudził, widzę. Dokładnie. No więc udało mi się zepsuć twój No pomysł. oczywiście. Takiego efektu się nie spodziewałam. Tym bardziej, że na tym słoiczku z miodem było serduszko, więc ja już się postarałam, żeby tam nie było nic. Żeby była czerń. Tak, żeby było. Czyli najbardziej mroczne rzeczy. Teraz kolej na mnie. Ja stwierdziłam, że skoro jestem taką prawdziwą psią mamusią i to jest jedyne o czym ja myślę, że Delta cały mój umysł zajmuje, ja nie byłam w stanie nic innego wymyślić, tylko musiałam narysować mojego psa Deltę. I oczywiście z piłeczką w pysku i te 10 minut za pierwszym razem, jak człowiek się ściera z tą ścianą 10 minut. To jest trochę trudno sobie rozłożyć w czasie wszystko, co się powinno zrobić, więc pod koniec już czułam bardzo ten upływ czasu. Ręka mi cała drżała i nie do końca jestem zadowolona z tego obrazka, ale pierwsze koty za płoty, wybacz Delta. Koty, wiecie. No dobra, to dawaj. Uwaga, uwaga. I proszę. Co to? No, teraz się zastanów, co to jest. I przeanalizuj. Okej. Jesteś okropny. No dzięki, tak miało właśnie być. Mając na względzie to, że Delta trzyma w swoim pysku kulkę, a raczej piłeczkę, to było stworzenie takiej obok niej, takiej maszyny, która będzie dawać gumy do rzucia. Tam właśnie specjalnie napisałam na tej maszynie, co to jest, żeby się nie domyślać, bo mogło być to, wiecie, trochę kwestionowane. I z tej maszyny wylatuje taka zrzuta guma. I Delta wzięła tę jedną gumę ze środka i ją chciała rzuć. No i tak właśnie wyszło, że ta maszyna została potworem i chciała Deltę do siebie jakoś przyciągnąć. A, to sprytne, faktycznie, bo że to wygląda tak jak taki zły duch. Jakaś tam zła moc. Bo ja starałam się, żeby to wyglądało trochę jak guma zrzuta, tylko żeby była czarna, bo Aha. ona jest taka mroczna. Dobre.
No i już drugi mój rysunek. Tym razem mamy naturę, czyli coś, co bardzo lubię rysować, a szczególnie drzewa. A że nie chciałam, żeby to było takie zwykłe, że po prostu rosło drzewo, no i tam były jakieś, nie wiem, owoce, liście czy cokolwiek, to postanowiłam zrobić dziuplę. I ostatnio również bardzo polubiłam rysowanie ptaków lotnych. To pomyślałam, że idealną opcją będzie zrobienie dziupli, a w tej dziupli będzie wystawać gil, nie z nosa. Gil normalny, ptaszek. Jesteś gotowa? Jestem bardzo gotowa. Co wymyśliłaś z mojego gila? Proszę. Ojeju. To jest ręka jego chyba. Ej, ale super to wygląda. Mega ci wyszło. O, jaki on jest smutny. Ja stwierdziłam, że zrobię tutaj scenę, gdzie ten ptaszek ucieka i boi się, ponieważ on zrobił bardzo brzydką rzecz na ramieniu takiego drzewiastego potwora. No Fajnie, że mówisz. Właśnie tak, właśnie na ramieniu właśnie ma tutaj tak i ptak skumał, co on zrobił, więc się ukrył, tylko że on jeszcze nie wie, że się ukrył w ręce tego drzewaczyska. Teraz znowu moja kolej, rysuję galopującego konia. I na tym etapie, gdzie już rozeznałam się, ile to jest 10 minut, to już byłam w stanie ocenić, na co mam więcej czasu, a na co mniej. I chciałabym też zaznaczyć, że rysowanie koni jest naprawdę trudne. Dlatego uznałam, że lepiej będzie, jak narysuję tego konia w takim komiksowym stylu, wtedy nikt się nie będzie mógł przyczepić i jak coś będzie nie tak z tym koniem. Ale jestem bardzo ciekawa sami, co ty z tego konia zrobiłaś. Idę z konikiem, galopuję, o. 3, 4. Piękne, prawda? O rany! To przerosło moje wszelkie oczekiwania. Moim zamysłem do popsucia tego rysunku było UFO i konie jako żołnierze, tak można by powiedzieć, ufolandii. Nie chciałam, żeby ten piękny, dostojny koń wyglądał tak pięknie i dostojnie, dlatego zepsułam mu oczy, zrobiłam takie kosmiczne, które przenikają przez ludzi i te sprężyny! Tak, i wszystko skanują i trochę skacze ten koń, żeby bardziej mógł galopować, szybciej się przemieszczać, dlatego dołożyłam tam sprężyny. I koniom, które spadają na ziemię, rosną specjalne antenki, czyli takie rogi, które mają jednorożce. I czy z pleców im wybucha konfetti? No, można by tak powiedzieć. Jak byłam mała, bardzo lubiłam bawić się lalkami. I bardzo też lubiłam te szmaciane, nie plastikowe, bo można je było przytulić, były takie mięciusie, fajne, miały też bardzo ładne wyrazy twarzy, naprawdę były słodkie. Dlatego chciałabym w dzisiejszym rysunku również taką lalkę uwzględnić. Rysowanie tej lalki sprawiło mi naprawdę ogromną trudność, bo miałam te 10 minut i niestety nie wyrobiłam się prawie, bo musiałam zrobić te włosy, bo na nich mi właśnie zależało, żeby one były takimi dreadami. No ale jakoś mi to poszło, jest nie do końca dopracowane, bo się bardzo spieszyłam, ale tak, wyszło mi właśnie coś takiego. Daran, 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 daran. Aha! Nie wiem teraz, co mam powiedzieć. No, chyba mogę się tylko jedynie złapać za głowę. Co ona tu wymyśliła? Czyli udało mi się pokrzyżować plan! Słuchajcie, no sprawa jest prosta. Lalki są do zabawy, lalki są urocze, więc ja tutaj musiałam pokrzyżować ten plan w ten sposób, że lalka jest tak naprawdę prezesem firmy. Pokazuje, że tutaj akcje spadają, więc sorry, i też z tym swoim takim uśmieszkiem. Sorry, ale macie tutaj wypowiedzenie umowy, wszystkich was zwalniam i tam na dole płaczą ludzie. Nie, nie zwalniaj nas, nie, ja muszę dzieci wykarmić moje. Ona miała do tego jeszcze nie dorosnąć. Dlaczego wpychasz ją w dorosłość od razu? Bardziej się pokrzyżować tego nie dało. No nie. I ostatni rysunek, który tworzę ja, czyli po prostu dziewczyna na plaży. Ona sobie leży, odpoczywa, słoneczko ją grzeje i po prostu jestem ciekawa, czy sami zrobi z tego coś złego. Nie. Leżenie na plaży to jest... ma trudne zadanie, trzeba przyznać. To dawaj, pokazuj.
szumem morza O. wchodzę na scenę. Aha. Uwaga, proszę bardzo. Ja się tak czuję, jak jest gorąco. Tak może być to przenośne. Dobry. Moim zamysłem było połączenie dwóch żywiołów, wody i ognia. Jak wiadomo, plaża jest przy wodzie, więc mamy ogień, który jest zupełnym przeciwieństwem tego, dlatego dorysowałam smoka, który zionie ogniem, tylko że takim zawijaskiem, dlatego żeby ta dziewczyna nie zorientowała się, że jest spalana i ona jeszcze tego nie wie. Na tym rysunku ma uśmiechniętą buzię, a jej się zaczynają palić włosy. Rany, co za tragedia. I już się trochę zwęgliła, bo także dodałam czarnego koloru. Ten smok nie wygląda na aż takiego wkurzonego, jakim by mógł być na tej plaży i bardziej dałam mu taką creepy minę, która... Ty faktycznie, on wygląda jak taki wygląda zbol. No, tak, przyszedł tu podglądać sobie dziewczyny najwidoczniej. To teraz jeszcze musicie wejść na kanał sami, ponieważ na jej kanale też robimy film. Też wyzwanie. Tak, jakby przerzucamy się takimi wyzwaniami, utrudniamy sobie życie, ale w inny sposób. Dlatego Dokładnie. musicie wejść i zobaczyć. Oczywiście, zapraszam. W ogóle jeśli jesteście zainteresowani, to dzisiejsze rysunki tworzyłyśmy w szkicownikach z mojego sklepu olsikowa.pl. W ogóle też w tym sklepie są jeszcze zeszyty sami, więc jeżeli chcecie, to zapraszamy też. Na nowe półrocze. Piękne, naturzaste. Tutaj są prace, o które prosiłam w poprzednim odcinku, natomiast do następnego odcinka pomyślałam, że fajnie będzie, jeżeli zachęcicie jakąś inną osobę do rysowania. Tak jest. I możecie sobie, tak samo jak my, pokrzyżować plany i zrobić zupełnie inny klimat tego rysunku. Dokładnie, czyli możecie poprosić kogoś, żeby narysował cokolwiek, co tylko chce i nie musi to być pięknie i wy spróbujcie z tego zrobić coś innego. Obrzydliwego, słodkiego. Coś innego, dokładnie. Rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45 oraz u Sami w dni jakie? W soboty i w środę. No dobra, to trzymajcie się i pa 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 pa! You go out for something you wanted, 'cause everything's the same. You waste